Co, Joniczek przyjechał do nas na lawecie. Zupełnie martwy, odpowiednio nie odpalał. No w ogóle po prostu brak reakcji na wszystko, jakby było od niego odpięte napięcie od wszystkiego. No i się okazało, że to jest z tego powodu, że ma głęboko rozładowaną 12V baterię, jak również baterię wysokonapięciową. Oh shit! Tu mamy taki komunikacik. No i co widzimy? Co widzimy? Jeżeli chodzi o litową nową baterię 12V, to mamy jak głęboko rozładowaną, tak, to mamy pokazane, że mamy 4 ogniwa. Na pierwszym 2,62, drugie 2,64, trzecie 2,68, czwarte 3,26, tak, czyli głębokie rozładowanie. Odpowiednio mamy state of charge 12V baterii na 0. Co tam dalej? Jeżeli chodzi o baterię wysokonapięciową, to też widzimy, że na ogniwach mamy poziom napięcia poniżej 3V, co też nie jest zdrowe. I tak mamy na wszystkich, czyli baterię wysokonapięciową, no to też mamy głęboko rozładowaną. I też jak widzimy na state of charge 0%. I najprawdopodobniej tu doszło do jakiegoś problemu ze silnikiem spalinowym i samochód jechał na elektryku do samego końca, dopóki nie rozładował głęboko główną baterię trakcyjną, jak również 12V, która jest integrowana wraz z baterią trakcyjną i się znajduje pod kanapą pasażera. To też Państwu wszystko pokażemy. Tu widzimy, jaka deformacja, nawet trochę nam wygięła sterownik baterii. Aż tak jest spuchnięta ta 12V bateryjka. Taka zabawa. Delikatnie spuchnięta jak motorek. Delikatnie. Jak to pojeździ? Jest moc. Moc Alexa. No i na koniec silnik nam już normalnie odpala. Się okazało, że był problem ze wtryskami i ogólnie cały system paliwowy był zabrudniony, to zaprzyjaźniony warsztat od mechaniki tą sprawę ogarnął. Temu silniczek chodzi, auto jeździ, możesz śmiało dawać.